Od obrony minęły 2 tygodnie, trochę ponad, i w międzyczasie miałam bardzo dziwny sen, który polegał na tym, że śniło mi się, że obronę mam kolejnego dnia, a żeby do tej obrony doszło, to muszę naprawić sufit w sali, w której będę się broniła. Więc to nie tak, że jeszcze do mnie tak całkowicie to dotarło, że to już po. Znaczy, ja wiem, że to już po, ale chyba czasami jednak jeszcze nie do końca rozumiem, że właśnie to się wydarzyło. Ale w ciągu ostatnich 2 tygodni miałam jeszcze do zrobienia kilka rzeczy, zanim przejdę do drukowania mojej pracy oraz otrzymywania dyplomu. A było to po pierwsze wysłanie ostatecznej wersji mojego doktoratu do szkoły doktorskiej oraz po drugie zaaplikowanie o certyfikat potwierdzający, że moja obrona się odbyła i że uzyskałam tytuł doktora. No więc w pierwszym przypadku, tak jak już wspominałam poprzednio, nie miałam dostępu do mojego menadżera, do tej platformy w intranecie, przez którą do tej pory wrzucałam wszystkie dokumenty, sprawdzałam moje oceny związane z doktoratem. No więc napisałam maila do szkoły doktorskiej, bo wysłali mi właśnie wcześniej maila, że mam teraz 15 dni na to, żeby tą pracę w systemie umieścić. No i okazało się, że ze względu na to, że właśnie 30 września kończy się poprzedni rok akademicki, zaczyna kolejny, na który ja już się nie zapisywałam, i w związku z tym, że moja obrona się już odbyła, no to nie mam dostępu do tego menadżera i po prostu muszę wysłać tą pracę do nich. Co też było lekko konfundujące, ponieważ w związku z tym, że uczelnia znajduje się w Walencji, to większość maili dostaję w 3 językach: po hiszpańsku, po walencjańsku i po angielsku. No i treści w różnych językach odrobinę się od siebie różniły. Więc napisałam maila, żeby się upewnić, że na pewno to, co robię, jest zgodne z procedurą. I okazało się, że tak, że właśnie nie mam tego dostępu ze względu na to, że no już się obroniłam i że generalnie nieważne, w którym języku ten mail do mnie dotarł, mam 15 dni na przekazanie tej pracy. I też już kolejnego dnia po otrzymaniu tamtego maila mogłam zaaplikować o wydanie certyfikatu. No i z tym też było odrobinę problemu, bo się okazało, że żeby wejść do tej konkretnej aplikacji, a musiałam się przelogować z systemu pracownika na widok studenta, co w sumie nie było wspomniane, ale z drugiej strony prawdopodobnie dość oczywiste, jeżeli miałabym tylko widok studenta. Ale udało mi się zaaplikować i dostałam już ten certyfikat, bo to jeszcze nie jest dyplom. Na dyplom będę musiała trochę poczekać, ale certyfikat już mam. Certyfikat jest w języku angielskim, w języku hiszpańskim, w sensie castellano, i w języku walencjańskim. Prawie za mną wszystkie biurokratyczne rzeczy do zrobienia. No i to, co zostało tak naprawdę przede mną w tej najbliższej przyszłości, to jest właśnie wydrukowanie mojego doktoratu. Planuję wydrukować go w formie książki. Muszę jeszcze się zorientować, ile kosztuje druk w twardej i w miękkiej oprawie i tak naprawdę co tam powinnam ewentualnie jeszcze przygotować na tą okładkę. I podejrzewam, że będę Was informować, bo na pewno nie będą to małe koszta i podejrzewam, że to może być całkiem ciekawe dowiedzieć się, ile kosztuje taka impreza. Ale będę miała wydrukowany mój doktorat, także będę mogła go postawić na półce i będzie sobie mógł pięknie wyglądać. Znaczy, no mam nadzieję, że będę z niego trochę korzystać, że to nie będzie tak, że tylko będzie ładną ozdobą na biurku. Także to jest właśnie update z ostatnich 2 tygodni. Pani doktor, która trochę już sobie wzięła wakacji i pojechała do Paryża. Ale tak, do końca roku mam jeszcze kilka dni wolnych, więc muszę teraz rzeczywiście zadbać trochę o to, żeby odpocząć, żeby się zrelaksować i żeby znaleźć z powrotem motywację. Znaczy nie tak, że całkowicie ją zgubiłam, ale żeby nastawić się na taką pracę związaną całkowicie z pracą, a już nie z myśleniem o tym, że jeszcze gdzieś tam jest do zrobienia inny projekt. Trzymajcie kciuki i do zobaczenia!